Albania to kraj słynący z długich, piaszczystych plaż oraz bardzo otwartej, gościnnej ludności. Nie jest to jednak jedyna zaleta urlopu w kraju orłów, bowiem zaskakuje on swoim ukształtowaniem i różnorodnością. Aż 75% powierzchni kraju zajmują góry, w których odnajdziemy malownicze krajobrazy i dzikie plenery. Jedno z takich miejsc, niemal nietknięte ludzką ręką, zobaczyliśmy na własne oczy. Zanim jednak dotarliśmy na brzeg rzeki Szala, musieliśmy przejechać, a później przepłynąć wiele kilometrów. Wsiadajcie na łódkę, za chwilę wyruszamy w rejs po jeziorze Koman. Specyficzne ukształtowanie Albanii sprzyja powstawaniu elektrowni wodnych. Obecnie na terenie kraju znajduje się ponad 150 takich obiektów różnej wielkości. Idealnym miejscem pod budowę elektrowni są tereny górzyste, na których łatwo utworzyć sztuczny zbiornik poprzez zbudowanie zapory i zalanie doliny. Powstają wówczas urocze jeziora położone w malowniczej scenerii. To tajemnicze, otoczone dziką przyrodą miejsce postanowiliśmy odwiedzić z biurem podróży Kaki Tours, którego przewodnicy pochodzą również z północnej Albanii. Cześć, mam na imię Albi, jestem z Albanii, z miasta Durrës. Ogólnie robimy wycieczki fakultatywne, czyli jednodniowe, z wyjazdem rano i z powrotem po południu. Wycieczki, które mamy w ofercie, są i kulturoznawcze, typu Tirana Kruja, albo również mamy wycieczki rekreacyjne, jezioro Koman i rzeka Szala, gdzie jesteśmy. To jest taka wycieczka dla ludzi, którzy mają dosyć cywilizacji. O północy Albanii generalnie mówi się, że to jest dziki region naszego kraju. Sprzed hotelu odjeżdżamy po godzinie 6 rano. W rejon rzeki Drin docieramy po kilku godzinach. Od tego miejsca rozpoczyna się długa przeprawa po wąskich, szutrowych drogach położonych nad przepaścią. Jest to jedyny sposób na dotarcie do przystani promowej, z której ruszymy w dalszą część podróży. Aby dostać się do przystani ostatnie kilkadziesiąt metrów, musimy pokonać na piechotę, idąc przez wykuty w skale tunel. Po drugiej stronie zobaczymy tylko mały parking, a na brzegu zacumowano łódki i prom. Zanim jednak dotrzemy do jeziora, powinniście dowiedzieć się czegoś o tym rejonie Albanii. Północno-wschodni rejon kraju zajmują Góry Przeklęte, będące najwyższym pasmem gór Dynarski. Rozciągają się one również na terenie Czarnogóry i Kosowa. Nazwa Góry Przeklęte wzięła się od trudnej dostępności tego terenu. Najwyższy szczyt pasma został zdobyty dopiero w 1929 roku. Szmaragdowy kolor wody przywodzi na myśl znane z folderów reklamowych najpopularniejsze miejsce turystyczne. Podczas trwającego około 50 minut rejsu obserwujemy kolejne wydające się wpadać do wody wysokie skalne ściany. Obłędny widok. Po drodze mijamy długą na 160 metrów skalistą wyspę z samotnym białym krzyżem. To Wyspa Pokoju. Wkrótce odbijamy w lewo, w stronę małej, jak się na pierwszy rzut oka wydaje, zatoki. W rzeczywistości to jedna z rzek wpadających do jeziora Szala. Już po wpłynięciu do kanionu jego ściany zbliżają się do siebie, wywołując złudzenie zwężenia tunelu. Uczucie zdenerwowania ustępuje, gdy kolor wody zaczyna się zmieniać. Zyskuje ona jaśniejszy odcień, który w rzeczywistości jest odbiciem wypełnionego białymi kamieniami dna. W tym miejscu woda jest po prostu przeźroczysta. Dobijamy do kamienistego wybrzeża, na którym znajdują się restauracje, leżaki z parasolkami oraz bar, zupełnie jak w turystycznej miejscowości na wybrzeżu morza, ale to nadal jest rzeka Szala.
Jesteśmy na wysokości około 200 metrów nad poziomem morza, w miejscu tak nietkniętym przez człowieka, że trudno uwierzyć w jego istnienie. Podobno dzisiaj 14 stopni ma ta woda. Chcemy wejść i sprawdzić dokładnie jak jest. Mam buty. Ciepła? Nie. Stałym punktem wycieczki jest posiłek, który zjedliśmy w restauracji Bi-Eko. W Albanii posiłek rozpoczyna się od sałatki, a następnie przechodzi do dania głównego, grillowanego pstrąga lub mięsa. Do tego podawana jest zupa i oczywiście deser, burek. Ostatnią nieobowiązkową częścią wycieczki jest wspinaczka na położone 200 metrów wyżej punkt widokowy, skąd możemy zobaczyć dorzecze rzeki w szerszym kadrze. Widok warty każdego kroku na tej ścieżce. Zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia!